Zapraszam na film mabikom.pl. Witam Was w kolejnej części serwetek. Dziś zaprezentuję Wam schemat na serwetkę numer 4. Serwetka ma 25 cm średnicy. Może być idealnym dodatkiem do koszyczka wielkanocnego bądź śliczną dekoracją na stół. Schemat na serwetkę ma tylko 13 rzędów, zatem robi ją się szybko. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Do wykonania serwetki użyję szydełka 1,5 oraz kordonka Tex 180. Zaczynamy od pętelki i od 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko. Pierwszy rządek zaczynamy od 2 oczek łańcuszka, jako pierwszy półsłupek nawinięty, a następnie wykonujemy jeszcze 11 półsłupków nawiniętych. I rządek kończymy, robiąc oczko ścisłe w pierwszy półsłupek nawinięty. Tak, w pierwszym rządku mamy 12 półsłupków nawiniętych. Rządek drugi zaczynamy od 4 oczek łańcuszka, jako pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Następnie w to samo oczko robimy jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty, czyli nabieramy dwukrotnie nitkę na szydełko, wbijamy się w to samo oczko i przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. 4 oczka łańcuszka i w kolejne oczko robimy 2 słupki podwójnie nawinięte, wbite w to samo oczko. Czyli dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko, przeciągamy przez 2, przez 2 i przez 2, znów dwukrotnie nabieramy nitkę, wbijamy się w to samo oczko i znów przez 2, przez 2 i przez 2. No i mamy 2 słupki podwójnie nawinięte, wbite w to samo oczko pomiędzy 4 oczka łańcuszka. I motyw ten będziemy powtarzać dookoła, czyli robimy 2 słupki podwójnie nawinięte, wbite w jedno oczko i pomiędzy tymi słupkami 4 oczka łańcuszka. Motyw powtarzamy dookoła. Powinniśmy otrzymać 12 par słupków podwójnie nawiniętych. Ostatnie 4 oczka łańcuszka. Rządek kończymy, wbijając się tu w szczyt tych 2 słupków. Tak otrzymaliśmy rządek numer 2. Rządek numer 3 zaczynamy od 4 oczek łańcuszka, jako pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Następnie w to samo oczko jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty. Przechodzimy nad następny słupek i tu również robimy 2 słupki podwójnie nawinięte. Cztery oczka łańcuszka,
Przechodzimy nad następną parę słupków podwójnie nawiniętych z poprzedniego rzędu i nad każdym z nich robimy po 2 słupki podwójnie nawinięte. Czyli nad pierwszym słupkiem robimy 2 słupki podwójnie nawinięte. I nad drugim słupkiem również 2 słupki podwójnie nawinięte. Cztery oczka łańcuszka. I tak wygląda nasz motyw w tym rzędzie. Nad każdym ze słupków robimy po 2 słupki podwójnie nawinięte w jednym oczku, a pomiędzy tymi słupkami 4 oczka łańcuszka. Tą sekwencję powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 4 oczka łańcuszka i rządek kończymy robiąc oczko ścisłe z pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym. Rządek trzeci prezentuje się następująco. Czwarty rządek. Zaczynamy od 4 oczek łańcuszka jako słupek podwójnie nawinięty i następnie te 3 pozostałe słupki podwójnie nawinięte będziemy łączyć górą. Czyli dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się nad drugim słupkiem, przerabiamy przez 2 i przez 2, zostawiając 2 nitki, dwukrotnie nabieramy, wbijamy się w trzecie oczko, przerabiamy przez 2 i przez 2, teraz zostały nam 3 oczka i znów dwukrotnie nabieramy, wbijamy się w czwarte oczko, przerabiamy przez 2 i przez 2, mamy 4 oczka, na szydełku przerabiamy wszystkie 4 i w ten sposób połączyliśmy wszystkie 4 słupki w jeden. 3 oczka łańcuszka, nad łukiem słupek podwójnie nawinięty, 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty. 3 oczka łańcuszka i tak wygląda sekwencja w tym rzędzie. Nad 4 słupkami robimy 4 słupki podwójnie nawinięte połączone górą, czyli dwukrotnie nabieramy nitkę, wbijamy się w pierwsze oczko, przerabiamy przez 2 nitki, przez 2 nabieramy, wbijamy się w drugie oczko, przez 2 nitki i przez 2 nitki. Nabieramy dwukrotnie, wbijamy się w trzecie oczko, przerabiamy przez 2 nitki i przez 2, nabieramy dwukrotnie, wbijamy się w czwarte oczko, przerabiamy przez 2 i przez 2, mamy 5 nitek na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 5. W ten sposób mamy połączone 4 słupki. 3 oczka łańcuszka, nad łukiem słupek podwójnie nawinięty, 3 oczka łańcuszka i znów słupek podwójnie nawinięty pod tym samym łukiem. 3 oczka łańcuszka i motyw powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 3 oczka łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym wbitym w górę tych 4 słupków połączonych górą. Rządek czwarty wygląda następująco. Rządek piąty zaczynamy od przejścia pod łuk, zatem wykonujemy oczko ścisłe tutaj pod łukiem, 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. Przechodzimy nad następny łuk,
i wykonujemy tutaj 7 słupków. Wszystkie nad tym łukiem. Następnie 3 oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, z tym, że pierwszy słupek będzie nad tym łukiem, czyli przerabiamy tylko raz, nabieramy raz nitkę na szydełko i drugi słupek będzie za tymi 4 słupkami z poprzedniego rzędu, które były połączone górą, czyli wbijamy się nad następnym łukiem. Przerabiamy znów raz, zostały nam 3 oczka na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 3. Tak otrzymaliśmy 2 słupki połączone górą. 3 oczka łańcuszka, przechodzimy znów nad łuk pomiędzy tymi słupkami z poprzedniego rzędu, gdzie mieliśmy słupek podwójnie nawinięty, 3 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty. Wbijamy się tutaj nad łukiem, robiąc 7 słupków. Oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, jeden wbijamy nad pierwszym łukiem, przerabiamy tylko przez 2 oczka, nabieramy, wbijamy się za tymi słupkami, przerabiamy przez 2 oczka i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka i to jest nasz motyw w tym rzędzie. Wykonujemy 7 słupków nad łukiem pomiędzy tymi słupkami z poprzedniego rzędu. Następnie 3 oczka łańcuszka, następnie 2 słupki połączone górą, jednego wbijamy przed tymi złączonymi słupkami, a drugi za nimi i 3 oczka łańcuszka. Motyw powtarzamy do końca rzędu. 3 oczka łańcuszka, ostatni słupek wbity tutaj nad łukiem i oczko ścisłe w pierwszy słupek, czyli w trzecie oczko łańcuszka. I tak zakończyliśmy rządek 5. Szósty rządek. Zaczynamy od przejścia na łuk. Zatem robimy oczko ścisłe pod łukiem i oczko ścisłe na łuku. 3 oczka łańcuszka na słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. Nad pierwszym słupkiem robimy 2 słupki w jednym oczku. Nad 5 kolejnymi słupkami robimy po słupku. A w ostatnie oczko 2 słupki. Czyli nad tymi 7 słupkami z poprzedniego rzędu mamy teraz 2 słupki w pierwszym oczku, 5 słupków pojedynczych i 2 słupki w ostatnim oczku. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, podobnie jak w poprzednim rzędzie. Pierwszy słupek wbijamy nad pierwszym łukiem, przerabiamy tylko przez 2 oczka. Drugi słupek wbijamy nad drugim łukiem, przerabiamy przez 2 oczka i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka i motyw powtarzamy. Czyli
pierwsze oczko, 2 słupki. W 5 kolejnych oczek po słupku, czyli mamy 5 słupków. Ostatnie oczko, 2 słupki. Trzy oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, pierwszy słupek nad pierwszym łukiem, drugi słupek nad drugim łukiem i 3 oczka łańcuszka. I tak wygląda motyw do powtórzenia w tym rzędzie. Ostatnie 3 oczka łańcuszka, słupek wbity nad łukiem, nie przerabiamy go do końca, zostawiamy 2 pętelki i wbijamy się tutaj w trzecie oczko pierwszego słupka, przerabiamy przez wszystkie 3 oczka. I tak zakończyliśmy rządek numer 6. Siódmy rząd. Zaczynamy od przejścia na łuk, zatem robimy oczko ścisłe pod łukiem i oczko ścisłe w oczko łuku. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. Następnie w pierwszy słupek robimy 2 słupki w jednym oczku. Nad kolejnymi 7 słupkami tutaj robimy po słupku. Nad ostatnim słupkiem robimy 2 słupki w jednym oczku. I tak łącznie w tej sekwencji tu otrzymaliśmy 11 słupków. 2 w pierwszym oczku, 7 w kolejnych oczkach i 2 w ostatnim oczku. 3 oczka łańcuszka. Powtarzamy motyw 2 słupków połączonych górą. Pierwszy wbijamy się nad pierwszym łukiem, przerabiamy przez 2 oczka, nabieramy nitkę, wbijamy się teraz nad drugim łukiem, przerabiamy przez 2 oczka i przez wszystkie 3. Mamy 2 słupki połączone górą, wbite pierwszy nad pierwszym łukiem, a drugi nad drugim. 3 oczka łańcuszka i to jest nasz motyw w tym rzędzie. Nad pierwszym słupkiem 2 słupki w jednym oczku, nad kolejnymi 7 po słupku, i w ostatnim oczku 2 słupki. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, pierwszy wbijamy się nad pierwszym łukiem, przerabiamy przez 2 oczka, drugi wbijamy się nad drugim łukiem, przerabiamy przez 2 oczka i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka i motyw ten powtarzamy dookoła okrążenia. 3 oczka łańcuszka, słupek wbity nad łukiem, przerobiony tylko raz, wbijamy się w trzecie oczko pierwszego słupka i przerabiamy przez wszystkie 3. Tak zakończyliśmy rządek numer 7. Ósmy rządek. Zaczynamy od przejścia na łuk, zatem oczko ścisłe
pod łukiem i oczko ścisłe w oczko z łuku. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. Następnie nad tymi 11 słupkami robimy po słupku, czyli mamy mieć 11 słupków. Trzy oczka łańcuszka i powtarzamy znów 2 słupki połączone górą, gdzie pierwszy wbijamy nad pierwszym łukiem, a drugi wbijamy nad drugim łukiem, tak jak mieliśmy to w poprzednich rzędach. 3 oczka łańcuszka i sekwencję powtarzamy, czyli nad 11 słupkami robimy po słupku, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, gdzie jednego wbijamy nad pierwszym łukiem, drugiego nad drugim łukiem i 3 oczka łańcuszka. Motyw powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 3 oczka łańcuszka, słupek wbity nad łukiem, przerabiamy tylko raz, wbijamy się w trzecie oczko i przerabiamy przez wszystkie 3 nitki. Tak zakończyliśmy rządek numer 8. Rządek 9 jest identyczny jak 8, czyli zaczynamy od przejścia pod łuk, robiąc oczko ścisłe i oczko ścisłe na łuku. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. Następnie nad słupkami słupki, czyli łącznie robimy 11 słupków. Mamy 11 słupków, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą i tak jak poprzednio pierwszy wbijamy się nad pierwszym łukiem, przerabiamy przez 2 nitki, a drugi wbijamy się nad drugim łukiem, przerabiamy przez 2 nitki i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka i to jest nasz cały motyw w tym rzędzie. 11 słupków nad 11 słupkami, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, gdzie wbijamy się najpierw pod pierwszy łuk, później pod drugi łuk i 3 oczka łańcuszka. Ostatnie 3 oczka łańcuszka, słupek nad łukiem, przerabiamy tylko raz, wbijamy się w trzecie oczko, przerabiamy przez wszystkie 3 oczka i tak zakończyliśmy rządek 9. Rządek 10 zaczynamy od oczka ścisłego łukiem i oczka ścisłego na łuku. 3 oczka łańcuszka na słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. Następnie przechodzimy nad słupki i pierwsze 3 słupki połączymy górą. Zatem robimy 3 słupki połączone górą. Nabieramy raz nitkę na szydełko, wbijamy się w pierwszy słupek, przeciągamy, przerabiamy przez 2 nitki, nabieramy drugi raz, wbijamy się w drugie oczko, przerabiamy przez 2 oczka, nabieramy, wbijamy się w trzecie oczko, przerabiamy przez 2 oczka, mamy teraz 4 oczka na szydełku, przerabiamy wszystkie 4. I tak mamy 3 słupki połączone górą. W 5 kolejnych oczkach robimy po słupku. A w 3 ostatnich oczkach robimy również 3 słupki połączone górą. Trzy oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, tak jak w poprzednim rzędzie. Pierwszy wbijamy nad pierwszym łukiem, a drugi wbijamy nad drugim łukiem.
i 3 oczka łańcuszka. I to jest nasz cały motyw w tym rzędzie. 3 pierwsze oczka robimy 3 słupki połączone górą, następnie 5 słupków i znów 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą, gdzie wbijamy się nad pierwszym łukiem i nad drugim i 3 oczka łańcuszka. Motyw powtarzamy dookoła. 3 oczka łańcuszka, słupek nad pierwszym łukiem, przerabiamy tylko raz, wbijamy się trzecie oczko, przeciągamy i przerabiamy przez wszystkie 3 pętelki. I tak zakończyliśmy rządek 10. Rządek 11 zaczynamy od przejścia tu pod łuk, zatem robimy oczko ścisłe, następnie 3 oczka łańcuszka na słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk, 3 słupki połączone górą, czyli pierwszym naszym słupkiem jest ta trójka z poprzedniego rzędu, przerabiamy tylko przez 2 oczka, następny przez 2 i kolejne także przez 2 i przez wszystkie 4, słupek w kolejne oczko i ostatnie 3 oczka, 3 słupki połączone górą. Następnie 3 oczka łańcuszka, nad tymi 2 słupkami połączonymi górą robimy słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, kolejny słupek, oczko łańcuszka, następny słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Czyli nad tymi 2 słupkami połączonymi górą robimy łącznie 5 słupków, a pomiędzy nimi oczko łańcuszka. Następnie 3 oczka łańcuszka i powtarzamy motyw. A nasz motyw to 3 słupki połączone górą, słupek w kolejne oczko i znów 3 słupki połączone górą. Trzy oczka łańcuszka, 2 słupki połączone górą z poprzedniego rzędu, słupek, oczko łańcuszka, tak byśmy mieli 5 słupków. Mamy 5 słupków pomiędzy 4 oczka łańcuszka, następnie 3 oczka łańcuszka i motyw powtarzamy dookoła. 3 oczka łańcuszka, wbijamy się tutaj w początek naszej robótki. Tu mieliśmy 1 słupek, a chcemy, żeby było 5, zatem musimy jeszcze zrobić 4 rozdzielone oczkami łańcuszka. Czwarte oczko łańcuszka i oczko ścisłe, trzecie oczko, które było naszym pierwszym słupkiem. Tak zakończyliśmy rządek 11. Rządek 12 zaczynamy od 4 oczek łańcuszka jako słupek podwójnie nawinięty, następnie 3 oczka łańcuszka na łuk. Tu mamy
3 oczka, nad nimi robimy 3 słupki połączone górą. Trzy oczka łańcuszka. Nad pierwszym słupkiem robimy 3 słupki podwójnie nawinięte, wbite w to samo oczko. Czyli wbijamy się w pierwszy słupek i 3-krotnie robimy słupek podwójnie nawinięty. Oczko łańcuszka przechodzimy nad następny słupek. Tu również robimy 3 słupki podwójnie nawinięte. Oczko łańcuszka przechodzimy nad kolejny słupek. Znów robimy 3 słupki podwójnie nawinięte. I tu nad każdym z tych słupków będziemy robić po 3 słupki podwójnie nawinięte w tym samym oczku, a pomiędzy nimi oczko łańcuszka. Tu już jesteśmy nad czwartym. Oczko łańcuszka przechodzimy nad piąty i 3 słupki podwójnie nawinięte w to samo oczko. Trzy oczka łańcuszka i tak wygląda motyw w tym rzędzie. Nad 3 oczkami robimy 3 słupki połączone górą. Pomiędzy 3 oczka łańcuszka, nad każdym z 5 słupków robimy po 3 słupki podwójnie nawinięte, a pomiędzy oczko łańcuszka. Tak robimy do końca okrążenia. I został nam 5. słupek, gdzie mamy wykonany tylko 1 słupek podwójnie nawinięty. W związku z tym robimy jeszcze w to samo oczko 2 słupki podwójnie nawinięte. Rządek kończymy oczkiem ścisłym, 4. oczko. Tak wygląda nasza serwetka po 12 rzędach. Ostatni, 13 rządek zaczynamy od 5 oczek łańcuszka, które zastąpią nam słupek podwójnie nawinięty. Następnie przechodzimy tu do pierwszej trójki słupków i będziemy tu wykonywać 4 słupki potrójnie nawinięte, z tym, że pierwszy wbijemy w pierwsze oczko, kolejne 2 w drugie oczko, a ostatnie w trzecie oczko. Czyli 3-krotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w pierwsze oczko, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. 3-krotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w drugie oczko, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. Zostały nam tu już 3 nitki. 3-krotnie nabieramy, wbijamy się w to samo drugie oczko i znów przez 2, przez 2 i przez 2, zostawiając już 4 nitki. 3-krotnie nabieramy, wbijamy się w ostatnie oczko, przez 2, przez 2 i przez 2. Mamy 5 oczek na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 5. I tak mamy w ten sposób wykonane 4 słupki potrójnie nawinięte połączone górą. Będziemy takie same słupki wykonywać nad każdą trójką słupków podwójnie nawiniętych z poprzedniego rzędu. A pomiędzy nimi 2 oczka łańcuszka, pikotek z 4 oczek łańcuszka, czyli 4 oczka łańcuszka,
i wbijamy się w podstawę, robiąc oczko ścisłe, 2 oczka łańcuszka i przechodzimy nad następne 3 oczka. Wykonujemy 4 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Tak jak przed chwilą. Najpierw wbijamy się w pierwsze oczko, następnie nabieramy 3-krotnie, wbijamy się w drugie oczko, 3-krotnie nabieramy, wbijamy się ponownie w drugie oczko, jeszcze raz nabieramy 3-krotnie i wbijamy się w trzecie oczko. Mamy 5 oczek na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 5, łącząc w ten sposób wszystkie słupki górą. 2 oczka łańcuszka, pikotek z 4 oczek łańcuszka, czyli 4 oczka łańcuszka, zamykamy oczkiem ścisłym u podstawy, 2 oczka łańcuszka, przechodzimy nad następne 3 słupki i tu także powtarzamy, wbijając się najpierw pierwszy, potem 2-krotnie w drugi, i jeszcze raz wbijając się w trzecie oczko. I przerabiamy przez wszystkie. Znów 2 oczka łańcuszka, pikotek z 4 oczek łańcuszka, 2 oczka łańcuszka, powtarzamy te 4 słupki potrójnie nawinięte połączone górą, w następnych 3 oczkach i nad ostatnią trójką słupków także powtarzamy ten sam motyw słupków połączonych górą. Łączymy wszystkie oczkiem ścisłym i otrzymaliśmy taki oto motyw. Wykonujemy takie 4 słupki potrójnie nawinięte połączone górą nad każdą trójką słupków z poprzedniego rzędu, pomijając tutaj te 3 słupki połączone górą z poprzedniego rzędu. Czyli jak już wykonaliśmy pierwszą piątkę, przechodzimy od razu następnie nad tą trójkę słupków podwójnie nawiniętych i znów wykonujemy ten motyw 4 słupków połączonych górą. W ten sposób, widzimy, pominęliśmy sobie tutaj te 3 słupki i od razu złączyliśmy 2 elementy w jeden. Powtarzamy tę sekwencję do końca okrążenia. Rządek ostatni kończymy oczkiem ścisłym, zamykamy, odcinamy nitkę i serwetka wygląda następująco. Serwetka wyszła malutka, idealna do koszyczka wielkanocnego bądź jako dekoracja na stół.
Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne serwetki w moim wykonaniu. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.